Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane Console Edition i dzisiaj mam dla Was grę na Dreamcasta, zaraz powiem zresztą dlaczego, Alone in the Dark 4 The New Nightmare. Seria Alone in the Dark tak naprawdę jest prekursorem survival horrorów, takich klasycznych survival horrorów, które rozumiemy pod nazwami Resident Evil czy Silent Hill, ale na samym początku, zanim to wszystko powstało, było właśnie Alone in the Dark i w dużej mierze mam wrażenie, że właśnie Resident Evil wzorował się na pierwszym Alone in the Dark, gdzie też mieliśmy opuszczoną rezydencję, też mieliśmy dwójkę bohaterów, kobietę i mężczyznę, Edwarda Cairnby i Emily. Też mieliśmy zombie, które włóczyły się po tej rezydencji, też mieliśmy zagadki, chociaż może nie tak złożone jak w Rezydencie, ale w zasadzie cały ten klimat Rezydenta na początku w zasadzie mogliśmy właśnie zagrać, właściwie może inaczej, cały ten klimat Alone in the Dark został przeniesiony troszkę do Rezydenta. Oczywiście były też postacie trójwymiarowe, a tła były prerenderowane, to również pozostało bez zmian. No i też Alone in the Dark wprowadził tą nowość, czyli różne kąty kamery, w zależności od tego, gdzie tam na przykład żeśmy poszli, to kamera i pokazywała nas od góry, bo tak jak w Rezydencie. Także Alone in the Dark to seria no dość, wydaje mi się, znacząca, jeżeli chodzi dla komputerowej rozrywki. Z tego względu, że ona właśnie rozpoczęła te klasyczne survival horrory, jakie mieliśmy za czasów PlayStation 1 i potem PlayStation 2. Czy PlayStation 3? Nie wiem, czy jeszcze coś było na PlayStation 3. Na GameCube na pewno jeszcze były tam te Rezydenty, także Resident Evil 0 i remake. Także no tutaj jakby on rozpoczęło. No niestety seria Alone in the Dark rozpoczęła od bardzo dobrej części drugiej, trochę gorszej potem części drugiej, bardzo dobrej części pierwszej, gorszej części drugiej, najgorszej części trzeciej. No i potem wyszła Alone in the Dark The New Nightmare, czyli Alone in the Dark 4. Później pojawiły się kolejne części Alone in the Dark, które jak wiecie już były totalnymi krapami, kończąc na ostatniej części Illumination, która w zasadzie jest już totalnym syfem. Ale Alone in the Dark 4 to powrót do czasów świetności Alone in the Dark, czyli powrotu do tej części pierwszej, kiedy gra była przemyślana, dobrze wykonana i przede wszystkim fajna. I Alone in the Dark 4 jest właśnie taką grą, która powraca do tych klasycznych klimatów survival horrorów i robi to naprawdę dobrze. Ponownie mamy do dyspozycji dwójkę bohaterów, nie pamiętam tylko jak się ta dziewczyna nazywała, Aline Cedrak i oczywiście Edward Cairnby. Pierwsza część, druga i trzecia działy się troszkę w takich starszych czasach. Wydaje mi się, że to było gdzieś na początku wieku, 1928 chyba rok, tak mi się coś kojarzy. Natomiast tutaj przeniesiono w troszkę nowsze czasy. I w sumie bohater pozostał co prawda ten sam, ale to jest jakby, można powiedzieć, że nie wiem czy to spin-off. No, gra dzieje się jakby w tym samym, wydaje mi się, uniwersum, ale jakby w innych czasach. Można powiedzieć, no można by to myślę nazwać spin-off albo historia alternatywna. Bohaterowie, wybieramy, czy chcemy grać kobietą czy mężczyzną, lądują na Shadow Island, wyspie cieni, no, na której jest jakaś rezydencja, no i zaczynają rozwiązywać zagadki. Przede wszystkim ponownie tutaj można powiedzieć, że o ile pierwszy Resident wzorował się na Alone in the Dark, tak Resident Evil 4 mam wrażenie, że już wzorował się na Rezydencie 1. Bardziej jest właśnie taki klimat rezydentowy. Bardzo fajnie rozwiązano walkę. Otóż przeciwników możemy pokonać tylko wtedy, kiedy możemy poświecić na nich latarką. Wtedy oni jakby przenoszą się do świata rzeczywistego i możemy ich pokonać, możemy ich zastrzelić z pistoletu. Jeżeli nie poświecimy ich latarką, w zasadzie oni są nieśmiertelni. Także tu jest taki fajny feature, który, no muszę przyznać, że mi się podobał. Bardzo fajny klimat, nadal mamy tą opuszczoną wyspę, opuszczoną rezydencję, dużo ciekawie pomyślanych zagadek, takich z tych właśnie czasów jeszcze pierwszego Rezydenta, czyli jakieś zagadki logiczne, coś przeczytać, przestawić, ustawić. Bardzo mi się to podobało, bo to jest właśnie taki powiew tych klasycznych Rezydentów
który dzisiaj w zasadzie już troszkę poszły te gry w stronę gier akcji, natomiast no, to jest jakby jeszcze ten klasyczny klimat tamtych czasów. No i niestety lub niestety, Alone in the Dark 4 jest ostatnią dobrą częścią serii, potem niestety zaczęli kombinować, nie wyszło to za dobrze, no i skończyło się na tym, że w zasadzie ten Illumination chyba ten podtytuł jest, to już w zasadzie jest totalne dno i marne szanse, że kiedykolwiek Alone in the Dark powróci do tych klasycznych tytułów i na samą górę, na sam szczyt growej rozrywki, growych survival horrorów, bo niestety no myślę, że trochę też zły PR zrobił tutaj film Uwe Bolla. Przypominam, że był film z Christianem Slaterem chyba, Alone in the Dark. No jak zwykle film Uwe Bolla straszny syf, aczkolwiek myślę, że on robił też tutaj zły PR, czarny PR i ta seria troszkę tak jakby nie potrafiła już się potem odbić od dna. No i niestety zanurkowała już i chyba już nigdy nie wypłynie, coś mi się wydaje. Natomiast no, nadal warto polecić Alone in the Dark 4, bo jest tu naprawdę kilka fajnych pomysłów. Na uwagę zasługuje fantastycznie wykonany silnik gry, ponieważ mamy tutaj fantastycznie zrobione oświetlenie. Czegoś takiego w grach jeszcze nie było, przynajmniej nie w grach, które wykorzystywały dwuwymiarowe, prerenderowane tła. Otóż Edward ma latarkę i faktycznie zachowuje się ona bardzo realistycznie, oświetla różne przedmioty. Sam, wydaje mi się, silnik i sam sposób, w jaki zostało to zrobione, zasługuje na uznanie i może kiedyś powstanie jakiś film o 10 najciekawszych engine'ach w grach i myślę, że Alone in the Dark zdecydowanie znajdzie się w tej 10, bo sam silnik jest naprawdę ciekawie wykonany, z ciekawym pomysłem, przez co wydaje się, że ta gra jest jakby bardziej trójwymiarowa, chociaż ona trójwymiarowa nie jest, tła są 2D, ale postacie są trójwymiarowe, ale dzięki zastosowaniu naprawdę fantastycznie rozwiązanego oświetlenia, no myślę, że zasługuje to na uznanie, tak? Natomiast jest kilka rzeczy, wydaje mi się, znaczy nie jest tego dużo, ale jest kilka rzeczy, które niestety w Alone in the Dark mi się nie podobały. Przede wszystkim to, że to jest ogólnie, wydaje mi się, troszkę temat wszystkich survival horrorów z tamtych lat, a mianowicie koszmarny backtracking, gdzie czasami wracamy się naprawdę przez całe tuziny lokacji, żeby wziąć jakiś przedmiot i potem musimy się cofnąć. No jest to irytujące, niestety to jest troszkę tak, że to było wpisane trochę w mechanikę tych survival horrorów i one jakby opierały się na pewnych zasadach, pewnych schematach i jednym z nich właśnie był ten backtracking, czyli wracanie się do jakichś tam lokacji, które żeśmy wcześniej już odwiedzili, tylko po to, żeby tam coś zebrać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o klasyczne survival horrory, takie jak, nie wiem, które lubicie albo nie lubicie, no nie wiem, bo myślę, że lubicie, Resident, Silent Hill czy Dino Crisis, oczywiście tutaj akurat Silent Hill i Dino Crisis to gry, które wykorzystywały całkowicie oprawę 3D, chyba dwójka korzystała z prerenderowanych, nie pamiętam. Natomiast tutaj korzystamy z tego rozwiązania, które zaproponowała pierwsza trylogia Resident i muszę przyznać, że naprawdę się to fajnie sprawdza. Dodatkowo jest ten świetny silnik, który daje radę. No i myślę, że ciekawe pomysły, na przykład to, że nie walczymy znowu z zombie, chociaż tutaj zombie oczywiście też się pojawiają, ale mamy ten właśnie tutaj ten feature, że przeciwników najpierw musimy oświetlić latarką, żeby można było ich wykończyć. Pytanie dlaczego, bo w sumie Alone in the Dark pojawił się również na PlayStation 1 i chyba na PlayStation 2, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Natomiast dlaczego zdecydowałem się na wersję na Dreamcasta? W zasadzie dlatego, że ta wersja jest najbliżej tej wersji, która jest na PC-cie. Dodatkowo wersje na Dreamcasta mogą działać w trybie VGA dzięki zastosowaniu kabla VGA i mają najlepszą jakość, więc powiem Wam, że gdybym miał wybrać grę na PlayStation 2 bądź na Dreamcasta, tą samą grę, jeżeli chodzi o oprawę, wybrałbym właśnie wersję na Dreamcasta z tego względu, że dzięki temu, że możemy przez kabel VGA i oczywiście przepuszczeniu tego przez OSSC, w zasadzie ta gra nie różni się od tego, co możemy zobaczyć na PC-cie i to jest bardzo fajny feature. No i inna sprawa, że niektóre gry na Dreamcastie niestety są niegrywalne w mojej opinii.
z racji tego, że na Dreamcastie jest jeden analog, więc powodzenia na przykład grania w MDK2, które też chciałem dla Was zrobić materiał, ale jak zobaczyłem, jak to się gra na Dreamcastie, to szybko zrezygnowałem i pewnie jeżeli się pojawi MDK, to będzie jakaś ta wersja albo PC-towa, albo z PlayStation 2. Natomiast no, powiem Wam, że pod kątem jakości grafiki, no tutaj Dreamcast zdecydowanie wygrywa i z PlayStation, i z GameCube'em, i z Xboxem, no bo mamy naprawdę ten kabel VGA, który daje fantastyczną jakość, którą można przyrównać oczywiście do jakości, którą możemy uzyskać na komputerach osobistych. Pytanie, czy dzisiaj warto zagrać w Alone in the Dark? To jest pytanie, czy lubicie klasyczne survival horrory, czy lubicie wracać do tych gier, które kiedyś święciły triumfy, jak klasyczny Resident, czy właśnie Silent Hill. Jeżeli tak, to myślę, że Alone in the Dark jest naprawdę fajnym tytułem, który warto sprawdzić, który przeniesie Was do tych starych czasów, pokaże jakby nowe, pewne fajne feature'y. No i oczywiście jest tutaj troszkę inne podejście do tematu niż w serii Resident, tak? Tam mieliśmy korporację Umbrella, tutaj jest jakby troszkę inaczej rozwiązana ta fabuła i muszę przyznać, że naprawdę mi się grało to naprawdę dobrze, powiem Wam, że powróciłem właśnie do tych czasów klasycznych Alone in the Dark, na przykład części pierwszej, na którą spędzałem masę czasu, bo gra choć była trudna, krótka, była bardzo trudna, to były jeszcze czasy, gdzie nie było zbyt dużo podpowiedzi, bądź nawet wtedy jeszcze nie znałem języka angielskiego, co i jak rozwiązać. I na przykład jest tam taka sytuacja w pierwszym Alone in the Dark, że masz pirata, którego możesz pokonać tylko szpadą. Skąd masz o tym wiedzieć? Nie wiadomo. Są w pierwszej Alone in the Dark, ogólnie jeszcze tutaj powrócę, jest grą, której można bardzo szybko zapędzić się w kozi róg i nie będzie można gry przejść. Już na samym początku, kiedy zbieramy 2 lustra, jeżeli te lustra nam się zbiją, nie zejdziemy na niższe piętro rezydencji, trzeba grę uruchamiać od nowa. To były takie, wiecie, rzeczy, które dzisiaj bardzo by były mocno krytykowane, ale wtedy, tak jak mówię, Alone in the Dark był troszkę prekursorem tych klasycznych survival horrorów, więc tam troszkę kombinowano w różne strony, jak to rozwiązać. Oczywiście potem już zrezygnowano z tego typu zagadek i tutaj czegoś takiego nie znajdziecie, ale warto wspomnieć, że ten pierwszy Resident właśnie korzystał z takich dość jeszcze archaicznych rozwiązań. No niemniej, słuchajcie, no polecam, nieważne czy zagracie na PC-cie, czy zagracie na Dreamcastie, czy zagracie na PlayStation 2, prawdopodobnie gra też jest na Gogu, naprawdę fajny tytuł, na kilka godzin przeniesie Was do tych starych, dobrych czasów, kiedy królowały survival horrory. Jest to naprawdę dobry survival horror. Muszę przyznać, że jest to naprawdę dobry survival horror. Na premierę, kiedy grałem w Alone in the Dark, bawiłem się świetnie. I teraz, kiedy odpaliłem po latach, trochę się bałem, że to już nie będzie to samo, ale nadal bawiłem się świetnie, gra mnie wessała i grało mi się w to po prostu fantastycznie. Także no cóż, pozostaje mi tylko polecić Alone in the Dark 4 The New Nightmare do ogrania dla fanów survival horrorów. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.